Przed Wami dzisiaj Kowe 800X Rally. Tradycja nam się tutaj tworzy, bo z końcem sezonu tak się złożyło, że z tego miejsca zaczynałem już kilka maszyn nagrywać i jechać nimi w taką moją ścieżkę techniczną, można to nazwać. I zazwyczaj to były troszkę przyciężkie adventury na stricte szosowych gumach, które nie do końca się nadawały do takiego terenu, czyli piaskowego i stosunkowo wymagającego, jak na szybkie przeloty. Dzisiaj mam w końcu jedyną, albo inaczej, może nie jedyną, bo to nie jest jedyna maszyna tego typu, ale wydaje mi się, że najbardziej hardkorową maszynę, którą możecie w tym momencie zakupić i przerobić tak jak ta tutaj, bo ta tutaj to jest motocykl jednego z zawodników, który ścigał się we wszystkich rajdach typu Enduro Rally i tak dalej, właśnie na tej konkretnej sztuce. I powiem wam tak, w związku z tym, że to brało udział w rajdach i jak go już odpaliłem, to słuchajcie, sąsiedzi się zlecili do okien, bo tak głośno drze ryja, to jest pełny przelot, pełna mapa zrobiona, podciągnięty kurdą strój idzie na gumę, no jest sztos. Mówiąc krótko i cytując klasyka... Ja się trochę cykam. O kurde! Ja pierdykam, jak to rwie! Ale o tym za chwilę. Spójrzcie, jak to w ogóle wygląda. Brzmi jak betoniarka po odpalono silnika. Sieczkarnia, nie? Wygląda, no tak wiecie, tutaj troszkę dostała tablica restrykcyjna od tylnego koła, bo się tak mocno zawias zginął, ale na tym można skakać bez większego problemu. Wydech porysowany. Tu z tego co wiem, któryś z gmoli był prostowany. Nawet nie wiem który, bo tak ładnie to zostało poprawione. W każdym razie na jednym z rajdów ktoś tam się wypieprzył na tym i troszkę go pokiereszował, ale jak widać na załączonym obrazku nie widać za bardzo tego po motocyklu, a to już ma 5,5 tysiąca kilometrów zrobione. Manetki, no wiadomo, to się wyciera, no ale to był naprawdę hardkorowo używany motocykl. Co warto wiedzieć na temat tej maszyny i mnie na niej, to siedzę na nim tak naprawdę na takim dłuższym odcinku pierwszy raz. Znaczy jeździłem wcześniej całkiem sporo Kowe 800X Pro, ale tym rally jadę pierwszy raz. Jest to maszyna w pełni odblokowana, z przerobioną mapą, airboxem z tego co pamiętam, no i oczywiście wydech jest odetkany full, także słychać go z bardzo daleka. Zawias jest ustawiony pod zawodnika, nie pode mnie, więc chyba jest troszkę przymiękki jak na moje oko, ale tutaj ta chopka zgaszona. Czy wiecie, macie moc praktycznie w każdych warunkach, żeby go poderwać. O, tak jak tutaj on się wybije bardzo ładnie, chociaż gasi te hopy. Z każdej chopki wyjeżdżam na tylnym kole. Oczywiście, bo tutaj jadę na trójce, na czwórce, nie ma znaczenia, on zawsze ma moc. Jest piekielnie mocny. Zawias sobie świetnie pracuje, bo wybiera wszystko bez większego problemu. Prawdopodobnie mogło być lepsze. Zawsze mogło być lepsze. Zawsze znajdzie się taki, co powie, że to jest do dupy. Ale powiem wam tak, jak na to, czym tutaj jeździłem do tej pory, to na przykład wygodniejsza była Tenera, ewidentnie, ale Tenera miała pewien zakres, którym się bałem odwinąć dalej, a tutaj ze względu na masę, tam nie wiem, 170 kg mniej więcej, to mój mózg ma trochę taki dysonans poznawczy, bo wiecie, jeździłem Pro, które ważyło 200 kg, to już była jakaś tam masa, którą łatwo było operować w terenie, ale biorąc pod uwagę zadziorność silnika znanego z KTM-a, no to trzeba było dość mocno tam się kontrolować i uważać na nią, nie? A tutaj mam jeszcze więcej mocy i 30 kg mniej, tak jakbym jechał, no powiedziałbym, jakimś naprawdę ciężkim dual sportem, prawda?
jakby to porównać? Niedawno wrzucałem film o Suzuki DRZ-cie, gdzie mówiłem, że dużo ludzi narzekało, że jest za ciężka, że to, że tamto. Ale tym się naprawdę dobrze jeździło. Oczywiście DRZ jest jeszcze lżejsza od tego, ale powiem wam, ten feeling, jak jadę sobie na nim, to wszystko, jak to jest tutaj wyważone, jak jest zaprojektowane, to po prostu powoduje, że tym mi się wygodnie i bezpiecznie jeździ, nie? I czuję, no, że mogę sobie pozwolić na więcej, chociaż nie chcę, bo nie chcę się porozbijać najzwyczajniej w świecie, ani motocykla, który zaraz idzie do sprzedania. Może nie powinienem o tym mówić, ale z drugiej strony umówmy się, ten motocykl i tak każdy z was interesujący się tą maszyną będzie znał. Ja jej na pewno nie dokatuję, tak jak zrobili to inni. Ja po prostu chyba się dzisiaj będę dobrze bawił, bo ciężko będzie mi się skupić na tym, żeby tutaj wam coś sensownego powiedzieć na ten temat, bo jest ekstra. Fajnie. Wychodzi z hopy, jak już mówiłem, na trójce bez większego problemu, na asfalcie, na miękkim zawsze się poderwie, bo jest lekki i ma nadmiar mocy. Do tego, jeszcze zrywa przyczepność na asfalcie. Mam kostkę, to nic dziwnego. To zawieszenie właśnie, ono jest takie niekonsekwentne, nie jest takie mięciutkie, sprężyste właśnie jak w Transalpie, jest bardziej twarde. Co ma pewien sens, bo im szybciej jedziecie, tym bardziej ono pomaga jechać. No i fajne są te chopki właśnie, że tu niby was wybija na gumę, ale jak już siada, to hops, usiadł i koniec, nie? I nie ma żadnej sprężynki, nie ma niczego takiego, znaczy sprężynki. On nie odbija, on kurde, się słucha w zakrętach. Ja czuję, że mogę sobie więcej na nim pozwolić. Zdecydowanie więcej mogę sobie na nim pozwolić. Ale też muszę wziąć pod uwagę, że to nie jest może droga uczęszczana zbyt, ale jednak publiczna, więc żeby nikt mi nie wyskoczył niechcący. Chociaż w grudniu grzybiarzy raczej nie ma. O to się martwić chyba nie muszę dzisiaj. Heble piszczą, bo jak nie rozgrzałem ich. Kurde, takie obroty, jakie one są łatwe. Muszę się przejść, rozchodzić te emocje pierwsze. Ale super. Słuchajcie, no więc tak, uważam, że to jest najbardziej hardkorowa maszyna. Dlaczego? Bo po prostu jak tylko wchodził, jak pojawiła się informacja, że on będzie dostępny na rynku w tym roku, to miałem jedyną tylko obawę. Co oni zrobili z układem hamulcowym? Bo ja rozumiem odleżanie sprzętu, ale jedna tarcza z pływającym zaciskiem zamiast radialnych 4 tłoczków, gdzie były 2 tarcze na początku, no to jest troszkę dziwna decyzja. Z drugiej strony, no nie oszukujmy się i to potwierdził mi dystrybutor, że te motocykle rzadko kiedy, ten konkretnie model rzadko kiedy wyjeżdża w wersji standardowej. Jeśli ktoś go kupuje, to go kupuje właśnie z nastawieniem do upalania, do zapierdzielania, więc mapa będzie robiona, wydech będzie odblokowany i oczywiście oficjalnie z salonu tak nie wyjeździcie, bo musicie mieć homologowany sprzęt, ale co potem z nim zrobicie, to już wasza wola i zrobić takie coś możecie. Czy będą z tym problemy jakieś w przyszłości? Być może tak, ale nie wnikajmy. Póki możemy, to się bawmy, a naprawdę nikomu nie robimy nic złego, jeżdżąc po oczywiście legalnych drogach offroadowych, tak jak tutaj lecę na tor crossowy prawdopodobnie, chyba że będzie za tłoczno, to nie wjadę i pojadę sobie na inne ścieżki. Wracając, najbardziej hardkorowy sprzęt? Oczywiście, że tak. I ktoś może wspomnieć, że CF Moto MTX i KTM 790 tudzież 890 RK to będzie coś bardziej hardkorowego. Nawet nie są w tej samej lidze, wierzcie mi. Jeśli miałbym porównywać, to tak, 890 czy też 790 RK do CF Motki MTX-a, tak, jak najbardziej, to są bardzo same ze sobą sprzęty.
To jest inna kategoria wagowa. To jeździ się dosłownie jak jakimś motocyklem, wiecie, klasy enduro. Znaczy takie jest odczucie. Dzięki temu, ile macie tutaj mocy, jak lekko się go prowadzi. Jeszcze mam koła bardzo dobre, mecelerki z trzymakami w kołach, więc powyżej 90 na godzinę czujecie, że was telepie, chociaż i tak nie jest tak źle, bo to zawieszenie chyba tutaj po prostu robi robotę. Fascynuje mnie, że jadę na tak niskim ciśnieniu z kołkami w felgach, a delikatne tylko takie zbicie na kierownicy i na tyłku. To zawieszenie musi bardzo ładnie wybierać to po prostu, bo nie widzę innej możliwości. Nie próbowałem go rozpędzać do pełnej prędkości. Mam niskie ciśnienie, mam kostki, jest ślisko, zimno. Na trójce 140 na dotyk, więc możecie sobie wyobrazić, ile jeszcze ma zapasu pod manetą. Dużo. Odnośnie właśnie tego dopisku rally. Ta firma, jako jedna chińska konkretna, może się legalnie tym chwalić. Czemu? Bo brali udział oczywiście w Dakarze. To trochę jest dziwna ta historia, tudzież nie do końca prawdziwa. To jest taki troszkę chwyt marketingowy, ale jak widać skuteczny, bo ludzie po tym bardzo mocno właśnie nastawili się na zakup 450 Rally, która właśnie występowała w Dakarze i jako pierwszy chiński seryjny motocykl przyjechała na jakichś tam może niesensownych pozycjach, ale przyjechały 3 maszyny, jeśli dobrze pamiętam, cały rajd Dakar. W następnym roku wzięli już, przygotowali je troszkę lepiej i przez ileś tam odcinków królowali i teraz chyba też najniżej nie spadają. Rally Pedigree, jak to mówią ładnie po angielsku, tutaj jak najbardziej ma prawo bytu, chociaż tak naprawdę no to tutaj przy 450 ten silnik, co mówiłem przy ostatnim teście Junaka RX 600, który możecie gdzieś sobie tutaj w karcie zobaczyć, to Cyclone jako pierwszy występował na Dakarze, tylko tam bez żadnych, wiecie, sukcesów, albo no było może trochę za wcześnie, bo to 2016 rok, jeśli dobrze pamiętam, ale właśnie z tym silnikiem od Zonsena z 205 zrobiła się 450 i tą 450 już robią robotę. Nauczyli się skubańcy szybko, nie? Znaczy, lecimy sobie stówką po takiej drodze szutrowej. Jakieś tam, wiecie, dziury, wyboje są, ale nic to dla niego. Kompletnie bez żadnego przejmowania się. Myślę, że mój król, jeśli chodzi o tego typu maszyny, czyli 450 Rally, w tym momencie został zdetronizowany i zdecydowanie mam nowego faworyta. Żeby mi nie podniosło za bardzo. No nie da się. Ale zryli tutaj, ja pierdykam. Jakieś kładowce tu były. Powyjeżdżali mi drogi i teraz co? No dobra, to teraz ja dokończę ich dzieło. Ja pierdykam, to wiecie co? Sorry, no ale nie... Ten teren nie zrobi na nim żadnego wrażenia. Bez dotykania gazu, po prostu jadę sobie przed siebie, nie? Na tych gumach to tutaj nie ma żadnego wyzwania tym sprzętem. No po prostu idzie. Nawet nie muszę się jakoś specjalnie starać. Trzymać, walczyć z motocyklem, zobaczcie. Piach, muldy, przewrotki. Nic takiego tu nie ma miejsca. Dobra guma w motocyklu i robi robotę. Trampkiem się tutaj męczyłem, Wołgą się męczyłem. Kowę, spacerek z mamą po parku. Nawet prędkości nie potrzebuję, żeby tu się bawić.
Wow, 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 wow. O kurde. Za prosty teren, no za prosty teren dla niego. O! I teraz zrobiłem coś, czego normalnie robić się nie powinno, bo wiem, że będzie mnie bolał już mięsień w nodze. Zamiast go położyć, bo mam przecież ochroniony ten sprzęt, to go wziąłem, dźwignąłem. Jestem wysoki, jest mi łatwiej takie rzeczy robić, ale wiem, że będę cierpiał. Chociaż z drugiej strony, no ciężki nie jest, więc aż tak może nie będzie źle. No to ze strat mam jedną śrubkę od mocowania drona, drugą śrubkę, tudzież nakrętkę od wydechu, ale to nic. Jest pewna przyjemność z takich postojów wymuszonych. Wiecie, jak tutaj nagrywam dzisiaj cały dzień, to raz, że jest zimno, bo mamy 2-3 stopnie, ale nie czuję tego zimna. I nie ze względu na dobre ciuchy, tylko po prostu na ten motocykl, jakie daje emocje, bo po prostu grzeje i daje frajdę, taką inną frajdę z jazdy niż każda inna maszyna. Wiecie, trampkiem, no trochę się męczyłem, trochę miałem z tyłu głowy, że jak położę taki nowy sprzęt, wiecie, dostałem go tak bardzo na ostatnią chwilę, wyprosiłem, żeby mi go dali poza jakby sezonem prasowym, to musiałem na niego bardziej uważać, aczkolwiek bawiłem się na nim przednio. Na Wodżu 800 Rally też fajnie było pojeździć, fajnie to szło, ale ewidentnie bardziej się męczyłem. Na obu powyższych wymienionych na pewno męczące był fakt, że takie czynności jak ja tutaj teraz robię, czyli standardowe dla gościa, który nagrywa, chce nagrać materiał o takim czy innym motocyklu, to jest właśnie fakt, że zatrzymuję się, wyłączam zapłon, wiecie, żeby nie obciążać akumulatora. Jest zimno, mały akumulatorek, tutaj bardzo malutki siedzi przecież i lekki, chyba litowo-jonowy w ogóle. Więc żeby nie obciążać tego akumulatora, nie zajechać go, no to wyłączam ten zapłon, tak, żeby nie palić go z pychu. Wydaje mi się to logiczne. Więc już po włączeniu zapłonu robi się problem, gdyż musicie przejść procedurę wyłączania ABS-u, kontroli trakcji i tak dalej. Oczywiście, no wiadomo, no, tamte motocykle są bardziej uniwersalne. Ten jest stricte do wariowania, ale kowe nawet przybrnęło ten ABS jakimś cudem. I teraz nie czekałem na załączenie się całego systemu, na odpalenie monitora, tylko siadam i jadę, tak? Zebrałem materiał, zebrałem sprzęt do nagrywania i chcę lecieć dalej. I cyk, proszę bardzo, ABS na tyle wciąż wyłączony zgodnie z założeniem. Czy on jest zbyt hardkorowy, żeby nim jeździć na co dzień? Trochę tak, bo zobaczcie. To była dwójka. To była trójka. A jakimś specjalistą od wheelie to ja nie jestem. Więc tak, da się tym jeździć delikatnie, da się tym jeździć na co dzień oczywiście. Hamulce, no wiem, że wersja Pro miała lepsze, ale tutaj są wystarczające. Na mieście nawet da się tym śmigać, mimo wszystko. Po trasie da się tym śmigać. Choć to konkretnie tą sztuką z tymi kołami, z tym wszystkim, no wiadomo, są pewne dyskomforty. No ale no nie ma maszyny do wszystkiego, więc tutaj no tutaj nie powinniśmy szukać kompromisów, tak? I patrzeć na to w ten sposób. Ja nie jestem w stanie pokazać go lepiej, bo po prostu gdzieś tam mam swoją blokadę w mózgu i pewne rzeczy, których nie przeskoczę. Dlatego w pewien sposób się tutaj hamuję.
Podsumowując, musiałem stanąć, ponieważ straty dnia dzisiejszego. Niedoszły upadek i utrzymanie motocykla, żeby się nie przewrócił, kosztowało mnie ból nogi. Spoko, rozciągnie się, będzie git. Odkręciła mi się już śruba od wydechu na tyle, że kolektor już odstaje od cylindra. W związku z powyższym pierdzi niemiłosiernie i podczas jazdy już pewnie mało byście co słyszeli, co powoduje, że tym fajniej będzie jechać tym przez miasto, jak będzie mnie absolutnie doskonale słychać. Po prostu surround taki zrobię sąsiadom, że ja cię proszę. No i właśnie to jest coś, co warto poruszyć. Ja nie jestem w stanie pokazać tej maszyny w pełnej okazałości. Jestem po prostu za słabym miejscem, co tutaj dużo mówić, nie będę się oszukiwał, nie jestem zawodnikiem i nie będę takiego grał na siłę. Natomiast nawet przy moich umiejętnościach, też nie najmniejszych, umówmy się, to jest sprzęt, który mógłbym sobie zostawić i jeździć i bawić się zawsze. Choć mimo, że całkiem nieźle się go użytkuje i powiedziałbym, że dość łatwo się go prowadzi, to mam wrażenie, że w pewnym momencie, a raz mi się to zdarzyło, zdarzy się odwinąć troszkę za mocno ten gaz i was poniesie. I on tutaj błędów za bardzo nie wybaczy. Mimo że zawieszenie pozwala na bardzo dużo. Amortyzator skrętu dołożony tutaj, wszystko to naprawdę działa wyśmienicie i tak jak na tym piachu nie miałem absolutnie żadnych problemów, żeby tym jeździć. Po prostu jechałem jak rowerkiem dziecięcym, jak jakąś endurówką, tudzież krosówką. No, on potrzebuje troszkę ogłady, mam wrażenie. Jest dużo bardziej zwariowany, co no, on oczywiście od 800X Pro. Że już nie wspomnę o wszystkich innych maszynach, które są dostępne na dzień dobry na naszym rynku. Takich stricte przewidzianych do jazdy uniwersalnej. No i właśnie tutaj tej uniwersalności brakuje, czego można było się spodziewać. To ma być hardkorowy upalacz terenowy. Tyle. Od biedy jesteście w stanie pojechać tym do Rumunii. Chociaż ja osobiście wpakowałbym go na przyczepę, zawiózł tam i dopiero po tamtych trasach latał. Ze względu też na miejsce bagażowe, którego tutaj w zasadzie nie ma. Trzeba byłoby kombinować, a to by go obciążyło, więc wiecie, trochę bez sensu. No bo ta jego lekkość to jest tutaj ten czynnik, który powoduje, że ta maszyna jest absolutnie bezkonkurencyjna i jest to i długo nic, a przynajmniej na chwilę obecną nie przychodzi mi to do głowy. 450 Rally daje bardzo dużo, ale tam często ludzie właśnie zauważali, że on jest trochę za wysokie obroty ma już, jakbyście chcieli jeździć gdzieś dalej, żeby używać tego jako takiego szwenduro. Tu tego problemu nie ma. No i pojawia się inny problem, czyli obawa o silnik i jego wytrzymałość. No ale to, że mi się ten kolektor odkręcił, to jest wynikiem faktu, że pojazd był rozbierany. Rozbierany i sprawdzany tak, czy nadaje się on do sprzedaży, bo tak ta maszyna idzie do sprzedaży bezpośrednio po moim teście. Sprawdzali, jak obciążony ten silnik został, bo po co się go daje na rajdy? Po to, żeby robić reklamę? Oczywiście, że tak, ale też po to, żeby importer wiedział, na co stać te maszyny, nie tylko na podstawie tego, co Chińczycy nam przekazują, prawda? W związku z powyższym, tu wiemy, że te wałki wyglądają cały czas tak samo. Najlepszym zresztą przykładem jest to, czyli właśnie 800X Pro w rękach łowców niewygód i miotacza chyba. On rozbierał swój silnik przy 10 tysiącach, zdaje się, czy 20 tysiącach i teraz przy 30 kilku tysiącach, już nie pamiętam, ale te wałki cały czas działają i cały czas będą żyły. I fakt, wyglądały tak, jakby były przytarte, co opisywałem już w oddzielnym materiale właśnie o silniku KTM-a. Rozbawiło mnie to, jak ludzie, jak jeden mąż, nie, to jest przytarte, to się zaraz popsuje, to się nadaje, to te silniki są szroty, to Chińczycy schrzanili silnik. Po pierwsze, to KTM schrzanił silnik i dał wadliwy silnik na rynek, przez co KTM-y się sypały. Później, żeby zaoszczędzić, poszli do Chin, tam, żeby wspólnie poprawić ten silnik. I Chińczycy poprawili ten silnik. Dali tą jakąś nową powłokę utwardzającą i ta powłoka wyciera się w charakterystyczny sposób. I właśnie dla większości znawców wyglądało to tak, jakby te wałki już miały być do wyrzucenia. Nie, one były bardzo dobrze. Ta powłoka się zarysowała, ale cały czas trzyma i się nie upala. I nie znalazłem pojedynczej informacji na temat CF Moto, tudzież właśnie kowe, które miałoby być zatarte. Znaczy nie, zdarzały się, przepraszam, takie sytuacje, ale to naprawdę wyjątkowe pojedyncze sztuki, a nie fala, wiecie, zatartych silników. Więc tak, silnik jest ten poprawiony. 2. Przy takim upalaniu właśnie rajdowym tego sprzętu, ciśnienie oleju, które było problematyczne w tych motocyklach,
jest zawsze wysokie i zawsze podawane na wałki i wałki są zawsze lepiej smarowane, więc prędkość ratuje życie w tym konkretnym przypadku, prędkość obrotowa konkretnie i wałki przetrwały i 5,5 tysiąca silnik klepie tak samo jak klepał przy pierwszym odpaleniu, jakby oleju nie miał w środku i wytrzymuje no naprawdę ostre traktowanie i dalej nadaje się do użytku, do odsprzedaży i do kupienia przez kolejnego maniaka jazdy. Kurde, fajny jest, no. Żałuję, że nie pokażę wam go w jakiejś pełnej krasie, tudzież w lepszy sposób, ale możecie sobie obejrzeć, jak wyglądały rajdy tego motocykla. I wtedy wiecie, na co go stać. Ja mogę sobie tylko powiedzieć i tak naprawdę brałem go z końcem sezonu bardziej dla własnej przyjemności. No i tym właśnie akcentem kończę z wami. Dajcie znać, co sądzicie. Czy w ogóle ktoś z was myślał na temat takiego motocykla, że chciałby kupić taki motocykl? Aż tak hardkorowy, który nadaje się bardziej właśnie do upalania, a niekoniecznie do takiego używania na co dzień? Albo chcielibyście na co dzień właśnie imponować wyglądem, brzmieniem i mocą silnika na takim sprzęcie. Dajcie znać proszę w komentarzach. Oczywiście zostawcie coś jeszcze po sobie, typu lajka, subskrypcję, podbicie przede wszystkim, co by pomagać rozwijać kanał i tyle. Dzięki, do usłyszenia. Do następnego. Cześć.